Mam nadzieję, że nie zapomniałem, który element jak jest montowany. Chyba jednak ten zwijacz przewodu od tych odkurzaczy był troszeczkę inny, a w każdym razie był uruchamiany w inny sposób. Teraz wkładam sam silnik. Dotykam do wtyczki. Tak. Tutaj fajnie widać, jak ten odkurzacz przysysa się do blatu. Wyłączony, włączony. Aha. Ok, zobaczcie, już ten zwijacz przewodu tutaj siedzi. Rozwijam, zwijam. Ok, po prostu odpowiednio mocno trzeba ten przycisk wcisnąć. Drugi łączy się tutaj z tym czerwonym przewodem idącym do wyłącznika. Wyłączony, włączony. Włączam zasilanie. Odkurzacz jest w tej chwili wyłączony. No i pokrywa jest przykręcona. To jest nawet śmieszne, zobaczcie, jakie podciśnienie robi się w odkurzaczu, aż tutaj część tej obudowy jest wręcz wygniatana do środka. Tutaj niestety przyznaję, że jest problem z tym wyłącznikiem. Cześć, dzisiaj chciałem Was bardzo zaprosić na odcinek poświęcony montażowi tego polskiego odkurzacza Zelmer typ 108 z 1986 roku. Właściwie powinienem dodać, że wreszcie chciałem Was zaprosić na montaż tego odkurzacza, bo on już kilka tygodni stał tutaj u mnie w warsztacie, biedak na podłodze rozkręcony w częściach. Jeżeli pamiętacie, to temu odkurzaczowi były już poświęcone w ostatnim czasie 2 odcinki. W pierwszym odcinku po prostu rozmontowaliśmy ten odkurzacz po tym, jak trafił do mnie do warsztatu. W drugim odcinku zajęliśmy się właściwie już tylko tym silnikiem typ 300 wyjętym z tego odkurzacza. Rozmontowaliśmy też ten silnik na części, wyczyściliśmy mu tutaj trochę dosyć brudny komutator. No i dzisiaj będę chciał ten silnik zamontować w odkurzaczu. Tak jak powiedziałem, powinienem był zrobić to już co najmniej 2-3 tygodnie temu, żeby ten odkurzacz nie stał tutaj rozkręcony. No ale miałem kilka innych zajęć, kilka innych tematów na kanale i też chciałem troszeczkę zadbać o różnorodność tematyczną na kanale, dlatego w ostatnich odcinkach obejrzeliśmy m.in. stary podświetlany grzejnik fabryki Termika w Cieszynie, obejrzeliśmy małą kolekcję różnych urządzeń z kętrzyńskiego Farelu, obejrzeliśmy chyba też już po rozmontowaniu tego odkurzacza montaż starego silnika BZF-WR do pralki Frania. No i myślę, że wreszcie przyszedł czas, żeby ten odkurzacz dzisiaj zmontować. Jak widzicie, obok mnie stoją tutaj jeszcze 2 trochę pokrewne odkurzacze. Jeden z nich, ten brązowy, to jest typ 208 z 87 roku, który oglądaliśmy w jednym z poprzednich odcinków. Odkurzacz bardzo podobny do tego dzisiejszego, tyle tylko, że nie jest wyposażony w zwijacz przewodu. A ten pomarańczowy odkurzacz, który stoi troszeczkę dalej, to jest typ 96 z 1978 roku. Też już go tutaj na kanale oglądaliśmy. I to jest tak naprawdę poprzednik tego odkurzacza 108, bo on również jest wyposażony w zwijacz przewodu, którego akurat w tym egzemplarzu brakuje. Było to wszystko pokazane w odcinku o nim. A postawiłem go tutaj też dlatego, że będę chciał dzisiaj króciutko i szybko sprawdzić, czy taki zwijacz przewodu z tego odkurzacza Zelmer 108 z drugiej połowy lat 80. pasowałby jeszcze do takiego odkurzacza typ 96 z końca lat 70. Także może nie bardzo dużo, ale trochę rzeczy mamy dzisiaj do zrobienia. Jeszcze raz zapraszam Was na ten odcinek, no i bierzemy się za montaż tego odkurzacza, a może najpierw za wypróbowanie tego zwijacza przewodu w tym z troszeczkę starszym odkurzaczu. Ten odkurzacz Zelmer 100.8 z 86 roku, rozłożony tutaj u mnie na stole na części, jest chyba już całkiem porządnie wyczyszczony. Jeżeli się nie mylę, jeżeli dobrze pamiętam, to czyszczenia tego odkurzacza chyba w pierwszym odcinku o demontażu nie robiliśmy, dlatego chciałbym Wam tutaj jeszcze króciutko pokazać kilka ujęć właśnie z momentu, kiedy
czyściłem ten odkurzacz, to było co ciekawe w styczniu, a akurat trafiło się kilka takich cieplutkich dni, więc mogłem to robić tak jak najbardziej lubię na dworze, tutaj u mnie w ogrodzie. A to co jest ciekawe, to do wyczyszczenia tego odkurzacza Zelmer 100.8 posłużył właśnie odkurzacz Zelmer 200.8, rok starszy od tego odkurzacza i myślę, że całkiem fajnie się w tej roli spisał. No a już te wszystkie plastikowe elementy wziąłem sobie później do domu i porządnie w wannie na tyle, na ile mogłem, wszystko to wyczyściłem. Ok, możemy sobie króciutko przypomnieć, z czego ten odkurzacz właściwie się składa. Mamy tutaj przede wszystkim tę metalową obudowę, która jest bardzo ładnie zachowana. Ja tylko w niektórych miejscach troszeczkę ją tutaj odrdzewiaczem wyczyściłem, ale tutaj tak naprawdę nawet śladów rdzy za bardzo na niej nie widać. Mamy oczywiście silnik, któremu poświęcony jest oddzielny odcinek na kanale. Jeżeli Was to interesuje, rozkręciliśmy cały ten silnik i tak jak już powiedziałem, wyczyściliśmy mu tutaj trochę komutator. Może jeszcze należałoby troszkę pumeksem ten komutator doszlifować, doczyścić, ale będziemy taki silnik i dokładnie tego samego typu 300 jeszcze niedługo czyścić, więc wtedy się tym zajmiemy. Tutaj jest plastikowa obudowa silnika. Tutaj są różne pokrywa wylotu powietrza, pokrywa wlotu powietrza. To jest wszystko już w miarę dobrze wyczyszczone. Worek na kurz odkurzyłem, też wytrzepałem porządnie z kurzu. No mamy tutaj ten zwijacz przewodu, którym zaraz się, on jest sprawny, którym zaraz się zajmiemy i którego działanie będę chciał jeszcze obejrzeć, czy w każdym razie możliwość montażu tego zwijacza w odkurzaczu Zelmer 96. A tu w tym pudełeczku jeszcze mam kilka innych też wyczyszczonych elementów. Mamy tutaj całą tę ramkę z dwoma przyciskami. Jeden to jest wyłącznik, drugi to jest przycisk zwijacza przewodu. Mamy tutaj przyciski, no mamy tutaj różne elementy montażowe, kółeczko, kostkę przyłączeniową, wskaźnik zapełnienia worka, no i wszelkiego rodzaju śrubki. Mam nadzieję, że nie zapomniałem, który element jak jest montowany. Dobra, ja na chwileczkę jeszcze sprzątnę te rzeczy ze stołu, postawię tutaj ten odkurzacz Zelmer 96 i zobaczymy, czy taki zwijacz by do starszego odkurzacza pasował. Ten odkurzacz Zelmer typ 96 postawiłem sobie tutaj na krawędzi stołu w ten sposób, że nie musiałem odkręcać tej pokrywy wlotu powietrza. No i jeżeli chcę sprawdzić ewentualny montaż tego zwijacza, no to oczywiście muszę odkręcić tutaj całą tę pokrywę silnika. No i teraz już mogę zdjąć tę pokrywę silnika. Ja przypominam, że tutaj kiedyś jak oglądaliśmy ten odkurzacz, to po prostu przewód włożyłem w ten sposób do środka, no tego zwijacza tutaj brakuje. No i teraz tak naprawdę powinienem wykręcić tę całą klamrę trzymającą silnik w środku. Troszkę z tym jest zachodu, ale no, chciałem sprawdzić po prostu z ciekawości, gdyby kiedyś taki zwijacz przewodu mi się na jakiejś giełdzie staroci trafił, to chciałbym wiedzieć, czy będę w stanie ewentualnie go tutaj wykorzystać. Kłopot jest tylko taki, że no, żeby to wszystko zdjąć, musiałbym odłączyć przewody idące do silnika, ale może nie będzie takiej potrzeby. Ok, tak to wygląda. Tutaj nawiasem mówiąc mamy jeszcze silnik starszego typu, typ 84 z końca lat 80. Można to wszystko obejrzeć na filmie o tym odkurzaczu. No i zobaczmy teraz, czy da się tutaj zainstalować ten zwijacz przewodu. Od razu widzę, że jest tutaj ten mechanizm uruchamiania zwijacza kompletnie inny. Tutaj jest taka klamerka, która blokuje przewód przed jego zwinięciem i rozwinięciem i dopiero jak wcisnę ten przycisk na obudowie, to naciskam tutaj na tę metalową klamrę, która z kolei naciska na ten element i teraz jestem w stanie zwinąć albo rozwinąć przewód. Zwijanie, rozumiem, że tutaj była sprężyna w tym zwijaczu, która w ten przewód wtedy zwijała. Rozwinąć jestem w stanie też wtedy, ponieważ ta klamra puszcza mi tutaj ten przewód. W tym chyba czegoś takiego nie było. Zobaczymy to sobie jeszcze podczas montażu.
przepraszam, rozwinę troszeczkę ten przewód. Co, musiałbym go w ten sposób tutaj włożyć? Nie, raczej w ten. Znaczy tak, to musiałbym na pewno, wydaje mi się, to powinienem był zdemontować. Tę klamerkę trzymającą przewód. Może zaraz to zrobimy, bo chyba inaczej tego tutaj w ogóle nie damy rady wsadzić. Dobra, na chwilkę to też odkręcę. Ok, to jest taka klamerka właśnie blokująca tutaj przewód. Po wciśnięciu ten przewód można tutaj przesuwać. No dobra, i spróbujmy teraz włożyć ten nasz zwijacz. On w odkurzaczu Zelmer 108 był w ten sposób zamocowany i tutaj był przykręcony do obudowy. No tutaj te otwory w obudowie na pewno nie pasują. Trzeba by coś kombinować. Do jednego na przykład i trzeba by wywiercić drugi taki otworek. Natomiast no zupełnie tutaj się ten przycisk powinien ten element przesuwać w dół, natomiast te przyciski są kompletnie niekompatybilne z tym zwijaczem przewodu. Czyli ja bym powiedział, że od biedy może by się dało coś takiego zamontować, ale trzeba by tutaj jednak zrobić spore przeróbki. Chyba jednak ten zwijacz przewodu od tych odkurzaczy był troszeczkę inny, a w każdym razie był uruchamiany w inny sposób. No dobra, będę się martwił, jeżeli kiedyś uda mi się taki właśnie zwijacz przewodu dostać. Na razie montaż jego tutaj raczej nie ma sensu. Możemy z powrotem cały ten przewód włożyć tutaj do środka i zamontować z powrotem tę blokadę przewodu. Ok, czyli podsumowując, wydaje mi się, że raczej nie, że ten zwijacz przewodu z odkurzacza Zelmer typ 100.8 do takiego starszego z końca lat 70. odkurzacza typu 96, tak 1 do 1 nie będzie pasował. Trzeba by, jeżeli by się go tutaj zamontowało, to trzeba by jednak dokonać kilku przeróbek, jeżeli chodzi o mocowanie tego zwijacza i jeżeli chodzi o mechanizm, który go uruchamia. Pewnie jest to do zrobienia, ale trzeba by troszeczkę pokombinować. Czyli tak po prostu nie da się tego zwijacza włożyć, przykręcić i nie będzie on wtedy działał. Dobra, ja już nie będę Wam zawracał głowy tym, montuję teraz do końca ten odkurzacz typ 96 i zaraz widzimy się przy montażu tego odkurzacza Zelmer typ 100.8. Ok, czyli test z próbą zamontowania tego zwijacza przewodu w starszym Zelmerze 96 mamy zrobiony. No to teraz zamontujmy silnik w tym korpusie odkurzacza. Postawię sobie ten korpus odkurzacza pionowo i zaraz włożymy do niego silnik, a później zrobimy już po zamontowaniu, może zrobimy jeszcze test tego silnika, żeby sprawdzić, czy on faktycznie działa, a w każdym razie działał jeszcze w odcinku poświęconym jego czyszczeniu. Zobaczymy, czy będzie po tych 2 tygodniach spędzonych na podłodze, czy nadal będzie działał po zamontowaniu. Najpierw wkładam tutaj tę gumę, w której jest zamocowany silnik. Teraz wkładam sam silnik. Myślę, że tutaj nie ma niebezpieczeństwa, że ten szczotkotrzymacz dotknie do obudowy. On będzie zaraz i tak cały osłonięty taką plastikową nakładką. No właśnie, i musimy teraz tutaj przez chwileczkę, przez ten otworek wyprowadzić te przewody. Okay, jeden już mam. Drugi też już mam. A nie, gdzieś mi tu uciekł. Dobra, mam już 2 przewody.
Nakładamy teraz tę plastikową obudowę. O, tyle wystarczy. Te przewody tutaj dalej nie muszą wychodzić. No i teraz przy pomocy tutaj 3 śrub mocujemy całą tę obudowę z silnikiem w korpusie odkurzacza. Raz, 2, 3. Silnik mamy tutaj już mocno w obudowie zamocowany. Myślę sobie, że nawet możemy szybko zrobić próbę tego silnika, jak on teraz będzie działał. Podłączę tutaj przewód do silnika. O, mocno się trzyma. Jeszcze zrobię szybki test miernikiem. Sprawdzam tutaj obwód, ciągłość obwodu. Dotykam do wtyczki. Tak. To znaczy, że przez szczotki, przez uzwojenie silnika mamy przejście prądu, a dotknę tutaj jeszcze jakichś niepomalowanych elementów obudowy. Patrzę, czy gdzieś nie ma przejścia prądu na obudowę, ale nie ma i szczerze mówiąc nawet nie bardzo jest w jaki sposób tutaj gdzieś nie ma żadnego kontaktu tego silnika z obudową odkurzacza, bo z jednej strony siedzi on w tej gumowej uszczelce, z drugiej strony jest obudowany całą tą plastikową obudową. Dobra, miernik odkładam. No i mam już tutaj silnik odkurzacza przygotowany do testu. Przewód włączyłem do mojego regulatora napięcia. Regulator mam podłączony do listwy zasilającej. Tutaj zmniejszyłem znacznie napięcie. No i zobaczmy, co się teraz stanie. Tutaj fajnie widać, jak ten odkurzacz przysysa się do blatu. Myślę, że działa całkiem w porządku i tak czy inaczej możemy ten silnik w tym odkurzaczu zostawić. No to odłączam teraz przewód i bierzemy się za dalszy montaż. Teraz zamontujemy tutaj wyłącznik, te obydwa przyciski, no i oczywiście zwijacz przewodu. Sprawdzam, czy przewód mam odłączony. Tak. Odkręcam tutaj kostkę od tych przewodów idących do silnika. Zaraz zrobimy sobie jeszcze jeden test po zamontowaniu tutaj wyłącznika. Przewód odkładam. Zanim założymy ten wyłącznik, sprawdźmy proszę, czy on jest w ogóle sprawny. Nie pamiętam, prawdę mówiąc, czy robiliśmy to w odcinku o demontażu tego odkurzacza. Żeby nie trzymać tutaj tych sond od miernika, założyłem krokodylki. Miernik mam ustawiony na sprawdzenie ciągłości obwodu, przejścia prądu. No w tej chwili odkurzacz byłby włączony. Teraz wyłączony, włączony, wyłączony, włączony. Aha. Ok, wyłączył się. Włączył. Wyłączył. Mam wrażenie, że tutaj w którejś pozycji jest troszeczkę problem. Nie zawsze załapuje ten wyłącznik i nie zawsze chce wyłączyć. No, teraz wyłączył. No, czyli pewnie trzeba będzie kilka razy go wcisnąć. Jeżeli będzie się to powtarzało, to po prostu no, trzeba będzie taki wymienić. W tej chwili przyznaję, że takiego modelu wyłącznika nie mam, ale da się to zrobić, jeżeli okaże się, że ten będzie miał kłopoty z działaniem. Ale na razie, może nie za każdym razem, ale wydaje się, że jest sprawny. Dobra, to go założymy w takim razie. Wyłącznik zamontujemy tutaj teraz w tej metalowej obudowie. Po tej stronie
znajduje się klawisz wyłącznika. Po tej stronie znajduje się przycisk zwijacza przewodu. Tutaj przewody od wyłącznika mam wyprowadzone do góry. No i teraz tutaj powinniśmy mieć takie dwie malutkie śrubki, które z każdej strony trzymają tę ramkę przycisków w obudowie. Wkręcam na razie z jednej strony. Jeszcze nie do końca. Tutaj mam drugą śrubkę, która tutaj powinna wejść. O, aż tutaj w takie wygięte mocowanie tej metalowej obudowy. Patrzę od środka, że ona tutaj ładnie wchodzi. Zaraz wam to pokażę. Dobra, tutaj jest mocno. Tutaj też, o, tutaj, przepraszam, może to będzie widać. Tutaj wychodzą w środku. To jest ta jedna śrubka, a tutaj, przepraszam, o, tu jest ta druga trzymająca tę ramkę z przyciskami w obudowie. No i teraz musimy założyć, to jest przycisk od wyłącznika. Zawsze się boję, żeby nie odłamać tego haczyka. Zakładam go tutaj. No muszę teraz ten haczyk niestety wcisnąć. O, dobrze, wszedł. Tutaj od środka się zahaczył. No i teraz ten przycisk zwijacza przewodu tak samo. Zakładam tutaj, muszę to troszeczkę dogiąć. Ten haczyk. O. Wszedł do środka, dobrze. No, jeszcze nie odbija, bo jeszcze nie mamy tutaj zamontowanego zwijacza. Dobra, zaraz tutaj będziemy te przewody łączyć. No to teraz możemy zamontować tutaj zwijacz przewodów. Zwijacz zamontujemy tutaj obok silnika. Odkręcę najpierw tutaj dwie śrubki, które wkręciłem i zostawiłem w obudowie po wyjęciu zwijacza, żeby one mi się nie pomyliły i nie zginęły. Teraz wkładam na samo dno obudowy taką plastikową podstawkę zwijacza. Ona ma tutaj wystające takie dwa bolce, które wejdą w te dziury znajdujące się na podstawce. Tu jest taka troszkę zaokrąglona część, która dotyka do obudowy silnika. Ok, ta podstaweczka jest już tam zamontowana. No i teraz co? Biorę zwijacz przewodu. Tutaj mamy wszystko połączone. Wkładam go do środka. O coś mi tutaj zawadza. Nie jestem pewien o co. Tutaj chyba jednak, przepraszam, muszę na chwileczkę wysunąć ten przycisk jeszcze i troszkę jednak odkręcić tę śrubę. O tak, ona przeszkadzała we włożeniu tego zwijacza. Ok, zobaczcie, już ten zwijacz przewodu tutaj siedzi. Nie wiem, gdybym go wkładał jeszcze raz, to może bym go włożył przed zamontowaniem silnika, tej obudowy silnika i na pewno przed dokręceniem tutaj tej śrubki, bo jak się okazało, ona jednak troszkę przeszkadza we włożeniu tutaj tego zwijacza. No to jeszcze raz zakładam ten przycisk zwijacza. Ok. No i teraz muszę go tutaj przykręcić od góry, zamocować dwiema śrubkami. To są te śrubki, które kiedy sprawdzaliśmy, czy taki zwijacz da się zamontować w odkurzaczu Zelmer typ 96 z końca lat 70. One tutaj nie pasowały w otwory w obudowie tamtego odkurzacza. O, tutaj zobaczcie, wszystko ładnie się pokrywa z otworami w obudowie. Jeszcze jedna śrubka. O, i w ten sposób to wygląda. Tutaj widzę, że ten zwijacz ma jeszcze tutaj jakieś otwory montażowe, ale raczej
one służą do zamontowania prawdopodobnie w jakiejś innej obudowie, innego odkurzacza. Nie w tym. Przepraszam, sprawdzę, czy tutaj działa ten cały mechanizm. Teraz nie zwija, teraz zwija. Rozwijam, zwijam. Ok, po prostu odpowiednio mocno trzeba ten przycisk wcisnąć. Tak, no, najlepiej go po prostu pewnie nogą nadepnąć. Dobra, mamy ten zwijacz przewodu w takim razie w środku zamontowany. No i tutaj też sobie możemy oczywiście sprawdzić, czy pomiędzy tymi przewodami wchodzącymi do zwijacza przewodu a wtyczką jest połączenie. Tutaj nie ma. Tutaj jest. Ok, między tym a tym przewodem, a sprawdźmy między tym przewodem. Tutaj nie będzie, tak, a tu powinno być. Jest. Ok, gdybym teraz połączył te dwa przewody, momencik, może złapię je na przykład takim jednym krokodylkiem. Tak, to powinniśmy teraz mieć przejście pomiędzy tymi dwoma na wtyczce. Tak. Mamy. Rozłączam. Teraz już nie będzie. Ok. Dobra, wygląda na to, że nigdzie tutaj połączenie nie jest przerwane. No to możemy teraz wziąć się za połączenie tych trzech par przewodów od wyłącznika, od silnika i od przewodu zasilającego. Do połączenia tych wszystkich przewodów biorę tę oryginalną kostkę przyłączeniową, która tutaj była. Wkładam z tej strony obok siebie dwa z tych przewodów zasilających. Muszę je tam tylko mocno głęboko włożyć i dokręcam. O, ładnie się trzymają. Teraz na pewno z jednym z nich połączymy jeden przewód idący już bezpośrednio do silnika. Powiedzmy tutaj. Drugi przewód idący do silnika damy tutaj obok tych przewodów. No i to, co nam pozostało, to jest połączyć jeszcze te przewody idące do wyłącznika, czyli jeden z nich będzie się łączył tutaj z przewodem zasilającym. O, a ten krótszy dam z tej strony, bo on nie musi tak daleko sięgać. Trzymają się. O, i teraz chyba łatwiej mi będzie tutaj kostkę włożyć. Muszę ją tam, wcisnąć głębiej. Teoretycznie tutaj te przewody idące na przykład do silnika mógłbym pod tą klamerkę włożyć, ale tak chyba one będą nawet mniej ściśnięte. O. No i tutaj jeszcze powinienem mieć śrubkę, którą ta kostka jest przykręcona do tej plastikowej obudowy. To jest chyba ta śrubka. Tak, tak, wchodzi. Zaraz sobie te połączenia jeszcze raz obejrzymy. No dobra, spójrzmy na to jeszcze raz. Mam nadzieję, że będzie to teraz... O, może tak podniosę, będzie to lepiej widoczne. Czyli tak, tutaj mamy te niebieskie dwa przewody zasilające. Jeden z nich tutaj łączy się z przewodem idącym do silnika. Drugi łączy się tutaj z tym czerwonym przewodem idącym do wyłącznika. A następny przewód idący od wyłącznika łączy się tutaj z tym drugim przewodem idącym do silnika. Czyli jeden przewód bezpośrednio doprowadza zasilanie do silnika, drugi przewód przez wyłącznik. Możemy zaraz sprawdzić, czy to działa. Powiesiłem sobie tutaj na odkurzaczu jeszcze raz miernik ustawiony na sprawdzenie ciągłości obwodu. Dotykam do bolców wtyczki. Chwileczkę. W tej chwili żadnego połączenia nie mam. Teraz odkurzacz był włączony.
wyłączony, włączony, wyłączony. Nawet ten przycisk zaczął jakoś lepiej działać niż jak robiliśmy jego próbę przed zamontowaniem go w odkurzaczu. Ok. No to pozwólcie, że zrobię teraz test jeszcze przed założeniem tutaj pokrywy silnika. Znowu mam ten odkurzacz podłączony do mojego regulatora napięcia. Włączam zasilanie. Odkurzacz jest w tej chwili wyłączony. Jak widzicie, jak widzicie, ja ten odkurzacz troszeczkę przechyliłem i podłożyłem tutaj coś, żeby on mógł zasysać tędy powietrze i tutaj naprawdę przez ten otwór w odkurzaczu tak albo tak bardzo mocno dmucha. Zaraz wam to pokażę. Tak, jeszcze zaglądam do środka, ale nie widzę tam jakiegoś nadmiernego iskrzenia na szczotkach. No dobra, myślę, że jak na taki stary, zabytkowy odkurzacz nie jest bardzo źle. Myślę, że możemy zamykać tutaj tę pokrywę silnika. No i fajnie, odkurzacz jest odłączony od zasilania. Możemy zamykać tę pokrywę silnika. W tym celu przykręcam tutaj 3 śruby. Ok, to czego nie zrobiłem, to nie przykleiłem tutaj po drugiej stronie tej kratownicy na wylocie powietrza takiej fizelinowej wkładki, którą widzieliście, wyjmowałem stąd w odcinku o demontażu tego odkurzacza, bo ona była już bardzo brudna. To jest po prostu taki dodatkowy filtr tutaj od środka, który jeszcze wybiera jakieś nieczystości, które dostały się tutaj, ewentualnie przeszły przez worek na pył, na kurz i przeszły przez silnik i dostały się ewentualnie i mogłyby tutaj wylecieć z odkurzacza. One jeszcze są zbierane w takim dodatkowym filtrze na wylocie powietrza. Ja w tej chwili po prostu nie mam takiej czystej, nie wiem, fizelina to jest chyba... Ja kupię sobie taki większy kawałek, nie ma problemu, to też do jakichś okapów kuchennych jest stosowane. I tutaj od środka nakleję i będzie to też filtrowało. No a tutaj mamy tę zasuwkę. W ten sposób, jak to jest zamknięte, to odkurzacz wydmuchuje powietrze tędy właśnie przez ten filtr. A można tę zasuwkę otworzyć, można tutaj włożyć wąż i wtedy mamy ten odkurzacz sprawny, i wtedy mamy ten odkurzacz działający w formie takiej dmuchawy. Możemy ten wąż używać do wydmuchiwania gdzieś jakiegoś brudu, na przykład zza mebli albo do jakichś innych prac warsztatowych, po prostu jako dmuchawa. No a tutaj mamy to wyprowadzenie, o, może tak będzie to lepiej widać. Tutaj mamy to wyprowadzenie przewodu. Tutaj na spodzie odkurzacza mamy przednie kółeczko. Przepraszam, przyznaję, że trochę o nim zapomniałem. Zapomniałem, że tutaj to kółeczko się już zupełnie wytarło i trzeba będzie je zastąpić jakimś innym. No nie mam w tej chwili takiego malutkiego plastikowego kółeczka, ale gdzieś takie zdobędę i tutaj na tej ośce je założę, ale na razie możemy to spokojnie przykręcić. Ok, zakładam tutaj kółeczko.
środka podkładkę, nakrętkę. Jeszcze kombinerki przyniosę. O, przytrzymam sobie tu od środka kombinerkami. Dobra. No, kółeczko się obraca. No, tak jak powiedziałem, brakuje nam tutaj takiego malutkiego kółeczka, na którym ten odkurzacz jeździł po podłodze czy po dywanie. No ja nie będę go teraz jakoś tam bardzo ciągał po podłodze, ale na pewno to kółeczko wymienię. No i teraz musimy tutaj przykręcić jeszcze pokrywę wlotu powietrza. Do przykręcenia tej pokrywy odkurzacz położyłem sobie na blacie. Tutaj od środka muszę włożyć takie te plastikowe nakrętki. O, tu je mam i tutaj muszę mieć te otwory, w które wejdą śruby. Tutaj jeszcze jedna. Dobra. O. Tutaj jest. Teraz kładę pokrywę. Biorę sobie śrubę. Teraz tu mogę wkręcić też śrubę. No i pokrywa jest przykręcona. No, zawsze tutaj trzeba troszeczkę pokombinować, ale nie jest to wcale takie trudne. No i mamy tutaj jeszcze jeden malutki element, ten wskaźnik podciśnienia, czyli tak zwany wskaźnik zapełnienia worka na kurz czy worka na pył. Już taki troszeczkę bardziej zaawansowany model, bo tutaj z malutką możliwością regulacji. Chyba w pierwszych odkurzaczach Zelmer 04 zastosowano podobnego typu wskaźniki podciśnienia, aczkolwiek chyba jeszcze bez regulacji. Ja przyznaję, że ja jakoś nigdy w odkurzaczu z tego nie korzystałem, ale fajnie, że to tutaj jest i sprawdzimy, czy ten wskaźnik jest sprawny. Momencik. Muszę go tutaj troszeczkę ścisnąć od środka. O, teraz ładnie wszedł. Dobra, i teraz tę rurkę mogę włożyć tą regulacją do góry, tak żeby był do tego dostęp. O, ta rurka jednocześnie tutaj rozpiera te ścianki wskaźnika i go blokuje. O, może tak będzie to widać. I blokuje go tutaj w obudowie. Dobra. A propos tego wskaźnika zapełnienia, nie mam niestety instrukcji obsługi do tego typu odkurzaczy. Tutaj mam do odkurzaczy 251, 351, 451. On jest tutaj pokazany na schemacie. Wskaźnik podciśnienia umieszczony w korpusie, rysunek 1, pozycja A, informuje o stopniu napełnienia zbiornika kurzem. Całkowite przesłonięcie wskaźnika kolorem czerwonym sygnalizuje zatkanie się przewodów ssących lub nadmierne nagromadzenie się kurzu w zbiorniku. Więcej tutaj o regulacji tego wskaźnika podciśnienia nie jest napisane. No i skoro mamy już ten odkurzacz prawie zmontowany, no to załóżmy mu oczywiście jeszcze worek na kurz. Załóżmy mu jeszcze tę pokrywę, która mogła dociskać papierowy worek znajdujący się tutaj. No i możemy teraz zamknąć pokrywę wlotu powietrza tego odkurzacza, który mamy już praktycznie cały zmontowany. No, czyli odkurzacz Zelmer typ 100.8 z 1986 roku. Mamy wreszcie w trzecim poświęconym mu odcinku zmontowany, no i chyba gotowy do użytku. Możemy zaraz sprawdzić, jak ten odkurzacz funkcjonuje. Sprawdźmy jeszcze najpierw to działanie tego zwijacza przewodu. Tutaj mamy wyłącznik, tutaj mamy zwijacz przewodu. Przyznaję, że ten przycisk tak... Nie no, trzeba go tylko mocno wciskać. Chyba najlepiej powinno być to robione nogą.
jak widzicie, no, czasem trzeba troszeczkę poprawić, bo to zależy od tego, jak ten przewód się tam zwinie, ale generalnie funkcjonuje to całkiem nieźle. Chociaż w tej chwili dobrze, wciągnął go do końca. Trzeba tutaj mocno docisnąć ten klawisz zwijacza. Dobra, to sprawdźmy jeszcze działanie tego odkurzacza. No to zróbmy w takim razie w tej chwili test odkurzacza. Powinien być włączony. Mam go już tutaj podłączonego do listwy zasilającej. Włączę zasilanie. To jest nawet śmieszne, zobaczcie jakie podciśnienie robi się w odkurzaczu, aż tutaj część tej obudowy jest wręcz wygniatana do środka. Niestety przyznaję, że jest problem z tym wyłącznikiem. On się po prostu czasem blokuje albo w pozycji włączonej, albo w pozycji wyłączonej. Teraz na przykład jest cały czas włączony. Teraz go wyłączam. Teraz nie mogę go włączyć. Teraz go wyłączam. No będę musiał takiego poszukać i go tutaj zamontować. Widzicie, on raz działa, raz nie działa. Niestety ewidentnie jest to wina tego wyłącznika. No nic, załóżmy tutaj z powrotem ten klawisz. Ale poza tym wyłącznikiem w zasadzie działa ten odkurzacz całkiem fajnie. Podłączyłem ten odkurzacz na chwileczkę jeszcze do tego regulatora napięcia, bo chciałem zobaczyć, czy na zmniejszonym napięciu on będzie też wytwarzał tak duże podciśnienie, że aż ta obudowa jest tutaj wciągana do środka. Zobaczmy. Właściwie dopiero teraz nie ma tego efektu. Śmieszne, czyli nawet na znacznie zmniejszonym napięciu, kiedy ten silnik pracuje ze znacznie mniejszą mocą, jednak to podciśnienie jest na tyle duże, że tutaj aż ta obudowa się defasonuje i jest częściowo wciągana do środka. Nie wiem, być może była ona kiedyś wgnieciona, ktoś ją jeszcze wyprostował, no i ona jest już tutaj w tym miejscu na tyle osłabiona, że zachodzi ten efekt, aczkolwiek przypuszczam, że podczas normalnego odkurzania, no nie wiem, może zrobimy też próbę odkurzania tym odkurzaczem i zobaczymy, czy będzie to wtedy też występowało to zjawisko i czy będzie to uciążliwe. Generalnie bardzo fajny odkurzacz, a ten wyłącznik postaram się wymienić. Jeżeli chodzi o akcesoria do tego odkurzacza, to przyznaję, że nic nie miałem, przywiozłem do domu sam ten odkurzacz. Natomiast no, mam tutaj w warsztacie różne węże, różne rury, różne końcówki, różne ssawki do przeróżnych modeli. W tym momencie przyznaję, że nie jestem w stanie powiedzieć, od jakiego modelu, od jakiego odkurzacza to są akcesoria. Pewnie ci z Was, którzy mają całe komplety i na tym się znają, będą w stanie to rozpoznać. No ale w każdym razie i ten wąż, i te rury, i ta ssawka tutaj całkiem dobrze do tego odkurzacza pasują. Zresztą to były rzeczy, które z biegiem czasu ulegały zniszczeniu, więc były zastępowane różnymi nowymi. Możemy nawet na chwileczkę ten odkurzacz z tymi akcesoriami włączyć.
a zobaczmy jeszcze działanie tego odkurzacza jako dmuchawa. Przypominam, muszę tutaj odsunąć tę zasłonkę przy wylocie powietrza, żeby włączyć tutaj wąż. Dobra. No i zobaczmy. Działa to też całkiem fajnie. Może nawet zrobię króciutką próbę i poodkurzam tutaj troszeczkę też na podłodze w warsztacie. Nie będę brał drugiej rury, myślę, że ta jedna spokojnie wystarczy. No dobra, to spróbujmy tutaj troszkę poodkurzać. Myślę, że nawet warto będzie, bo już się tutaj nieźle nabrudziło. Mam wrażenie, że całkiem fajnie to odkurzanie funkcjonuje. A ja dzisiaj chciałem Wam już bardzo podziękować i pożegnać Was w otoczeniu całej tej kolorowej plejady różnych, w cudzysłowie, szerokich odkurzaczy Zelmer z różnych lat. Przede mną na blacie Zelmer typ 208 z 87 roku, obok mnie ten pomarańczowy Zelmer typ 96, z 78 roku zielony Zelmer typ 95, również z 78 roku i na końcu ten niebieski odkurzacz Zelmer typ 200 z 84 roku. O wszystkich tych odkurzaczach były już odcinki na kanale. No i nareszcie mamy też aż 3 odcinki na kanale o tym odkurzaczu, którym zajmowaliśmy się też dzisiaj, czyli o tym Zelmerze 100.8 z 86 roku. Bardzo się cieszę, że udało się ten odkurzacz wyczyścić, przejrzeć, poznać jego budowę, uruchomić. To, co zostało tutaj ewentualnie właśnie do zrobienia, no to jest ten niestety wadliwy wyłącznik w tym odkurzaczu, który raz działa, raz nie działa. Tak jak widzieliśmy, jak robiliśmy próbę, kiedy to wszystko było jeszcze rozmontowane, on w sumie działał całkiem nieźle, ale już wtedy zdarzało się, że się zacinał. A po zmontowaniu tutaj jednak wyraźnie widać, że albo ten odkurzacz jest cały czas wyłączony, albo jest cały czas włączony. Nie zawsze ten wyłącznik zaskakuje. Lepiej zostawić go tak jak teraz w pozycji włączonej i ewentualnie uruchamiać odkurzacz po podłączeniu do takiej listwy zasilającej z wyłącznikiem. Ale obiecuję, że tym się zajmę. Chyba nie mam w tej chwili takiego wyłącznika, ale gdzieś na giełdzie staroci czasami je widuję, więc po prostu kupię, wymienię i będziemy mieć to zrobione. Zresztą w tym niebieskim Zelmerze typ 200 też w ogóle cały ten klawisz wyłącznika, łącznie z tym malutkim wyłącznikiem w środku, jest do wymiany czy do zamontowania. Myślę, że do tych tak zwanych szerokich Zelmerów będziemy jeszcze wracać. Kilka różnych egzemplarzy jeszcze mi tutaj w kolekcji brakuje. Jeżeli wpadną mi jakieś w ręce, to na pewno się tutaj na kanale pojawią. Dzisiaj razem z tym odkurzaczem Zelmer 108 i z tymi wszystkimi Zelmerami bardzo Wam dziękujemy i do zobaczenia już niedługo, bo jestem tutaj otoczony różnymi paczkami z kolejnymi eksponatami, które w kolejnych odcinkach trzeba będzie koniecznie przejrzeć. Cześć, do zobaczenia już niedługo.